Cześć kochani, tu Itd. Sylwia z tej strony. Zapraszam na nowości. Tym razem będzie to papier ryżowy i papier skrapowy. Będzie już świątecznie. Kochani, w miniony weekend mieliśmy okazję uczestniczyć w fantastycznym wydarzeniu. A mianowicie Aleksandra Kulas-Norkisz już po raz drugi zaprosiła dziewczynę z Forum Deku Sabat właśnie do Łodzi. Było fenomenalnie. Między innymi właśnie w wyniku takiego spotkania narodziła się nasza najnowsza kolekcja Victorian Christmas, która jest już w sprzedaży. W tym roku postanowiliśmy również ten temat kontynuować. W czasie spotkania między innymi Ewa Konstancja prowadziła warsztaty oparte właśnie o naszą najnowszą kolekcję. Powstały fantastyczne prace, którymi mam nadzieję dziewczyny będą się chwaliły. Działo się bardzo dużo. Dziewczyny miały szereg fantastycznych pomysłów. W zasadzie terminarz był wypełniany niemalże z godziny na godzinę. Oczywiście był czas też na rozmowy. W czasie imprezy moja wspólniczka Aneta między innymi zrobiła pokaz złocenia folią termotu. Spotkało się to z tak entuzjastycznym zainteresowaniem ze strony dziewczyn, że postanowiliśmy od razu zareagować. Pojawiły się nowe pomysły i chciałabym się z Wami nimi dzisiaj podzielić. Dzisiaj właściwie chcę pokazać nawet dwie takie mini kolekcje tematyczne właśnie na papierze ryżowym. Pierwsza z nich to rudziki i stosowne do nich tła w stylu retro, a druga nawiązuje kolorami do Victorian Christmas. Ten temat ma też swoją kontynuację na papierze ryżowym do złoceń i na tagach do scrapbookingu. Może nawet zacznę dzisiaj od nich, bo to wzornictwo, które już fani deku znają, więc dla nich żadna nowość, ale skraperki się pewnie ucieszą. Mamy więc zimowe widoczki na prostokątach, dzieci, aniołki w różowym na owalach i w niebieskościach, dzieci w medalionach w odcieniach niebieskich, w oliwce i beżach oraz widoczki z Mikołajami, aż w 4 odsłonach. Jeśli chodzi o nowości na deku, na początek pokażę tę kolekcję z rudzikami. Na początek RSM. Zaciekli mnie rudziki, które swoim kolorem świetnie nawiązują do naszej pięknej jesieni. Ciężko jest mówić o zimie, mając taką cudną pogodę za oknem. W otoczeniu stylizowanego wieńca, w kolorach szarości i oliwek. Myślę, że medaliony wykonane z tej kolekcji będą ciekawą zimową dekoracją, niekoniecznie świąteczną, która odnajdzie się zarówno w stylowym, jak i minimalistycznym wnętrzu. Ale kolekcja wraz z tłami występuje też w formacie A3 i A4. Na tych formatach mamy aż 8 ptaków. Dodatkowo mamy oryginalne tło brąby, choinki, stylizowane gwiazdki i eleganckie paseczki. Druga kolekcja nawiązuje kolorystyką do Victorian Christmas. Podobnie zaczniemy od RSM. Mamy więc samochód, konika na biegunach, samolot, ale też misie. Tu z piękną czerwoną kokardą, 2 opierające się o siebie i misia
z kokardą w kropkę. Wzory też na arkuszach A4 i A3. Tu też jest ich 8. Do tego pasujące do kolekcji wiktoriańskiej tła, których motyw przewodni jest również na papierze do złoceń. Mamy więc tło w zieleni, beżu, czerwieni i imitujące złoto. To, że pergamin można nazłocić przy pomocy naszej folii termoton, wykorzystując laminator, myślę, że już wszyscy wiedzą. Efekt jest fantastyczny w przypadku scrapbookingu. Zachwycały się nim dziewczyny na zlocie. Ale poszliśmy dalej i ten sam motyw został przeniesiony na 4 arkusze papieru ryżowego, również na potrzeby dekupażystów. Postępujemy tak samo. Pomiędzy 2 arkusze białego papieru wkładamy papier ryżowy, nakładamy na niego folię i przepuszczamy przez laminator. Te nowe wzory odnajdziecie razem z innymi w kategorii papier ryżowy A4, papier ryżowy do złoceń. Podobny efekt można uzyskać przy pomocy żelazka. Jednak pamiętajmy, że na dużej płaszczyźnie w przypadku laminatora działamy takim samym naciskiem i taką samą stałą temperaturą. W przypadku żelazka nie będzie to takie proste. Po przyklejeniu wystarczy wyzłoconą ryżówkę zabezpieczyć lakierem. W tym przypadku Asia użyła akrylowego, a po wyschnięciu przemalowała mocno rozcieńczoną, dobraną kolorystycznie farbą. Złoto i tak pięknie prześwieca. Tu chciałabym jeszcze wrócić do tych teł i się na chwilę przy nich zatrzymać. Specjalnie z myślą o złoceniach zrobiłam na nich dodatkowo ciemne elementy, aby folia miała się do czego przykleić. A przykleja się tam, gdzie jest największe nasycenie barw. W przypadku takich teł zdecydowanie bardziej przyda się żelazko niż laminator. No, chyba że chcemy, aby folia przykleiła się naprawdę mocno. Mi zależało bardziej na muśnięciu złotem, więc używam żelazka. Ja swoje żelazko ustawiłam na 2 kropki, ale każde jest inne i trzeba to przetestować. Żelazko ma tę przewagę nad laminatorem, że można tonować kładzenie złota. W tym przypadku, ponieważ tło jest stosunkowo jasne, mogłam sobie pozwolić na długi czas nagrzewania, ale warto zacząć próby od krótszych chwil przykładania żelazka, a potem ten czas wydłużać. Wówczas nie będzie problemu ze zbyt mocnym złoceniem. Lepiej dozłocić niż przesadzić za pierwszym razem. W przypadku czerwieni złocę tylko obrzeża i staram się to robić naprawdę nie tylko krótko, ale też delikatnie. Żelazko daje właśnie takie możliwości. Zresztą, czasami chcemy wyzłocić tylko pewne elementy albo fragmenty, jak w tym przypadku. Tego ostatniego z pewnością nie uda się zrobić przy pomocy laminatora, więc moim zdaniem niech żyje żelazko. A tak wyglądają wyzłocone przeze mnie tła na papierze ryżowym przy pomocy żelazka. Myślę, że efekt jest naprawdę fajny. Kochani, ciekawa jestem Waszej opinii na temat tych naszych pomysłów związanych z papierem ryżowym i w ogóle z naszymi nowościami. Czekamy na Wasze komentarze do godziny 19. Tradycyjnie już wybierzemy 3 osoby, do których wyślemy nasze nowości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu całego ITD. Cześć!